Proszę Państwa, dzisiaj będziemy kontynuować najnudniejszy odcinek na tym kanale. W dzisiejszym odcinku opowiem więcej o stałej podmianie wody w akwarium i jej wykorzystaniu np. w hodowli. Jak ktoś widział zasadę działania, połączenia i użytych elementów, ten wie, że nie jest to duży koszt finansowy, aczkolwiek trzeba w to włożyć trochę czasu i pracy. Ja stałą podmianę mam w sampie, gdzie nie ma jej na wierzchu zbiornika, więc jest niewidoczna dla osób, które oglądają zbiornik. Samp ma wiele plusów, ale tym tematem zajmę się w kolejnych odcinkach. Stała podmiana wody nie wymaga większego wkładu finansowego, nie ma żadnych elementów elektronicznych czy mechanicznych. Tutaj działa tylko grawitacja i zasada naczyń połączonych, czyli czysta fizyka. A jak wszystko dobrze ustawisz, to też będzie działać bez dodatkowych kosztów. Przy dozowaniu kropelkowym oczywiście parametry będą inne niż te, które obiecuje nam filtr odwróconej osmozy, ponieważ nie wykorzystujemy jego całego potencjału. Na dzień dzisiejszy moje testy wykonywane bezpośrednio z filtra RO, gdzie mam ustawione dozowanie 10 kropel na 9 sekund, wyglądają tak. pH 5,8, twardość ogólna 0, twardość węglanowa 2. Więc jak już wspomniałem, ja stałą podmianę mam w sampie, ale nie ma przeszkód, żeby ją zrobić bezpośrednio w naszym akwarium, np. na tylnej ścianie zbiornika. Rysunki są poglądowe i przedstawiają ogólną zasadę działania tego typu instalacji. Musimy najpierw określić średnicę naszej armatury i zakupić do niej odpowiedniej wielkości przelotki do szyby, kolanka i rury. Nie zapominając o klejach PVC i w wypadku polipropylenu kleju dwuskładnikowego, jakiejś siatki, ewentualnie gąbki montowanej na wylocie. A jest to potrzebne, żeby przypadkiem jakaś mała rybka czy krewetka tam nie wpadła. Lub jakaś roślina czy inna rzecz nie zapchała nam całkowicie spływu wody w naszej instalacji. Musimy mieć koronkę do wkrętarki czy wiertarki, która umożliwi nam wywiercenie otworu jak najwyżej naszego zbiornika, dostosowanej do przelotki, ale z zapasem co najmniej 1 cm. Jak się obawiamy takiego zabiegu, to nasz zbiornik zawozimy do szklarza, który wykona za nas tą pracę. I jak ktoś nie czuje się na siłach, to bardzo polecam, żeby to zrobić, bo nieumiejętne wywiercenie otworu spowoduje wykruszenie się odłamków szkła z drugiej strony naszego odwiertu. Jak już mamy wywiercony otwór, montujemy przelotkę i do niej naszą gąbkę czy siatkę. Naszą instalację montujemy w taki sposób, żeby było jak najwięcej spadów do syfonu czy korka wodnego. Na początku robimy to na sucho, czyli bez użycia klejów. Sprawdzamy, czy nasza rura nie jest za krótka i czy ewentualne skosy są odpowiednie, ponieważ do samego dojścia do syfonu staramy się nie robić instalacji pod górkę. Syfon jest jego granicą i jego ostatni element powinien być bezpośrednim wejściem do domowej kanalizacji. Z syfonu możemy zrezygnować, kiedy np. mieszkamy w domu, ponieważ możemy przewiercić się przez ścianę domu i ostatni element będzie nam uzupełniać np. beczkę postawioną pod końcowy element instalacji. Nic nam nie stoi na przeszkodzie, żeby podłączyć stałą podmianę pod kilka zbiorników koło siebie. Jedynie co trzeba zrobić, to skośnie je połączyć z główną rurą odpływu, czyli zrobić tak, żeby przykładowo rura, która wychodzi z pierwszego zbiornika, miała 10 cm długości, a w kolejnym 11 i tak dalej. Jak mamy większą hodowlę i akwaria są ustawione sąsiednie na różnych poziomach, to wtedy najbardziej wymagające ryby, gdzie zalecana jest najczystsza woda, wkładamy do zbiorników na początku podmiany, a mniej wymagające niżej, gdzie woda w akwarium ma swoje ujście, w myśl zasady, którą wcześniej opisałem. Plusem takiej instalacji jest to, że nie musimy chodzić z wiadrami czy miskami z wodą, tylko wszystko robi się samo. Nawet gdybyśmy potrzebowali ściągnąć większą ilość wody, to możemy podłączyć się za pomocą jakiejś pompki czy odmulacza do naszej armatury. Natomiast gdy mamy co najmniej jeden poziom więcej, wtedy potrzebujemy tylko węża i siły naszych płuc, żeby tylko zasać wodę, która będzie sobie spływać za pomocą grawitacji. Tylko ważne jest to,
żeby nie odmulać dna w ten sposób, bo wcześniej czy później przez piasek lub żwir zapchamy naszą instalację, a tego raczej chcemy uniknąć. Do zobaczenia wkrótce.